Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytanie miesięczne na luty. I tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości. Jak Wy się przedstawiacie, dalej rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Dalej przejdę do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach i całość zakończę informacją, co wydarzy się w pracy i w finansach. Na moim kanale są już czytania noworoczne, tutaj gdzieś je na górze podlinkuję, ale w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką również je znajdziecie, więc zachęcam do sprawdzania. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych, bo wówczas będzie można wyciągnąć średnią z obu czytań. Skorpiony, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na luty. Tutaj jest karta rydwanu, związana z albo podróżami, albo z przejmowaniem kontroli. No i z tym, że sprawy mogą ruszyć do przodu, ale to zaraz. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Tutaj przychodzi do Was karta pustelnika z kolei. No, na razie same wielkie arkana. Zobaczymy, co będzie dalej. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości z kolei odchodzi karta Asa Buław i on może być związany z takim ogromnym ładunkiem energetycznym, który jest w coś wkładany. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się jako trójka monet i myślę, że to jest miesiąc, w którym zabieracie się żwawo za odkrywanie nowych pasji, nowych hobby, albo za kontynuowanie i rozwijanie tych, które już macie. Może ktoś nawet szykuje remont w mieszkaniu, w domu, taki, chciałem powiedzieć, własnoręczny. No, że taki przez siebie wykonany. Rada dla Was. W Radzie jest kapłan, czyli karta byka i czego nie robić, czego unikać. Tutaj jest czwórka monet i szóstka monet z przełożenia. Myślę, że całkiem niezłe czytanie. Pojawiło się właśnie sporo monet, ale też dużo wielkich arkan, bo aż 3 na 7 kart. Ja też mam wrażenie, że to może być czytanie związane z takimi wiosennymi, w cudzysłowie wiosennymi, bo dopiero luty, porządkami i przygotowaniami. O, tutaj motocykl za oknem mógł właśnie to potwierdzić. I teraz zobaczcie, z przełożenia jest dla Was szóstka monet. I ta karta jak najbardziej mówi o charytatywności oraz o równowadze w braniu i dawaniu. I wydaje mi się, że skorpiony wychodzą z założenia, że nic samo nie przyjdzie. Czyli na przykład, powiedzmy, remont się sam nie zrobi, ciało się samo nie wyrzeźbi, wyniki badań się same nie polepszą, czy tutaj powiedzmy systematyczność i silna wola sama się nie wypracują.
I tutaj mam wrażenie, że przechodzicie bardzo żwawo właśnie nie tylko do pracy, ale też w ogóle do starania się, do dojścia do upragnionego celu, również z zadowoleniem związanym w ogóle z dochodzeniem do tego celu. Tutaj też mi się wydaje, że będzie to miesiąc obfitujący w zaskoczenia, również w jakieś zaskakujące prezenty i propozycje. Momento. I tutaj z kolei w ogólnej energii jest dla Was karta Rydwanu i Rydwan może mówić o wyjazdach i wyruszaniu do przodu, więc myślę, że te zaproszenia mogą być jasne zaproszeniami do podróży. Być może ktoś Was zaskoczy i zaproponuje właśnie wspólny wyjazd, czy to teraz w lutym, czy powiedzmy na wiosnę, na przykład w góry z dawno niewidzianą koleżanką. Powiedzmy. Karta Rydwanu też w ogóle może mówić o przejmowaniu kontroli, bo zobaczcie, tutaj jest pokazana Baba Jaga, która złapała sowę oraz kruka w swoje sidła, więc to jest nie lada wyczyn, więc powiedziałbym, że w tym miesiącu macie dużo werwy i właśnie silnej woli do tego, aby przejmować inicjatywę i kontrolę nad czymś, co ostatnio najprawdopodobniej wymykało Wam się z rąk spod tej kontroli i trudno było po prostu upilnować. Tutaj zobaczcie, przychodzi do Was karta pustelnika i bardzo lubię tę kartę w tej talii. Jest przepiękna. Przedstawia takiego leśnego druida, powiedzmy. I pustelnik tak naprawdę może pokazywać kogoś, kto troszeczkę się izoluje, ale tak naprawdę tylko i wyłącznie po to, żeby skupić się właśnie na jakichś swoich celach, na przemyśleniach, na realizowaniu postawionych sobie właśnie tych celów czy pragnień. I pustelnik jest osobą bardzo mądrą i wydaje mi się, że być może w tym miesiącu czeka Was po prostu rozwój osobisty. Czy to jest związane z rozwojem duchowym, czy powiedzmy z odkrywaniem lub rozwijaniem jakiejś swojej pasji, to zależy od Was, ale wydaje mi się, że tutaj tak jakby łatwo Wam rezygnować z spraw, które nie są dla Was tak bardzo ważne, lub powiedzmy z pewnych spotkań towarzyskich, które nie są Wam tak naprawdę potrzebne na chwilę obecną i bardziej skupiacie się właśnie na tym, co jest dla Was najważniejsze. A tutaj też bym powiedział, że towarzysko tak bardziej przesiewacie i tak naprawdę skupiacie się na relacjach tylko i wyłącznie z tymi, którzy są dla Was najbliżsi i najważniejsi. Tutaj zobaczcie, do przeszłości odchodzi As Buław i As Buław taki płonący mógłby jak najbardziej tutaj sugerować taki ogromny ładunek energetyczny, poczucie pasji, ale też troszeczkę spalania się i pracy ponad siły, bo to jest w negatywie ten As Buław i to jeszcze nie jest czytanie na pracę, ale chodzi o to, że być może, jeśli ostatnio było poczucie wypalenia, na przykład w związku z ćwiczeniami, czy z kołem garncarskim, czy słuchajcie, powiedzmy jakąś dietą, to mam wrażenie, że tutaj przychodzi taka lekkość właśnie w wykonywaniu tego. Czyli wypalenie możecie zamienić tutaj albo po prostu na jakiś nowy cel, albo powiedzmy na ugryzienie tematu z innej strony. Czyli na przykład, nie jest tak, że powiedzmy od teraz rzucam słodycze, mimo że je bardzo lubię. Nie mówię o sobie. Raczej powiedzmy nie rezygnuję z nich, ale na przykład zamieniam je na powiedzmy własne wypieki oparte na jakichś tam powiedzmy dietetycznych składnikach. Na przykład z innej strony ugryźć temat. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako trójka monet, która pokazuje tutaj postać, która buduje jakieś silne fundamenty i w ogóle jest bardzo zaangażowana w tworzenie czegoś. I to jest karta takiego rozwoju, takiego skupienia się właśnie nie tylko i wyłącznie na celu,
ale też właśnie na tej drodze do osiągnięcia go. I mi się wydaje, że tutaj właśnie bardzo dużo Wam przynoszą przyjemności takie, jakieś robótki ręczne, nauka, rozwój, planowanie powiedzmy na przykład wyjazdów na przyszłe miesiące. Tutaj też bym powiedział, że jest to świetny czas na rozpoczynanie nowych przedsięwzięć a propos pracy, wyjazdu, remontu. Zobaczcie, w Radzie jest dla Was karta kapłana. I kapłan w ogóle przedstawia byka, ewentualnie kogoś z trygonu ziemi, czyli byka, pannę lub koziorożca. Ale kapłan, czy też tutaj arcykapłan, papież, no przede wszystkim mówi o właśnie przejmowaniu kontroli, o przejmowaniu inicjatywy. I zobaczcie, on tutaj wskazuje, mam nadzieję, że to będzie widać, wskazuje drogę. I tutaj jest dosłownie potwierdzenie tego, co powiedziałem wcześniej, czyli ugryźć z innej strony temat, znaleźć inny sposób na to, aby osiągnąć to, co jest dla Was ważne. Jeszcze bym powiedział przy tej karcie kapłana, że teraz jest właśnie najwyższy moment, najwyższy czas na to, aby coś zmienić, rozwinąć, nie czekać dłużej, po prostu przejmować inicjatywę oraz kontrolę. I ja tutaj też widzę, że być może Wam dużo da radości takie właśnie wiosenne, powiedzmy, porządki, czy jakieś małe remonty na własną rękę, czy zmiana dekoracji w mieszkaniu i tak dalej. Czego nie robić, czego unikać? I tutaj jest 4 monet, która właśnie przedstawia gąskę pławiącą się w złocie i klejnotach. I ta karta mogłaby powiedzieć, aby, słuchajcie, podnosić sobie poprzeczkę i nie spocząć na laurach, na zasadzie: no to ja już mam to i tamto, jestem już w określonym wieku, już niczego więcej nie trzeba, teraz już tylko usiąść i po prostu siedzieć, czekać na nie wiadomo co. Nie, no właśnie chodzi o to, żeby stale się gdzieś, znaczy stale oczywiście, też mając epizody odpoczynku, rozwijać, próbować czegoś nowego, zbierać nowe doświadczenia. Przejdźmy do czytania na miłość i uczucia w lutym. Jaka będzie dla Was ogólna energia? Karta pazia kielichów. Być może nowa relacja. Co do Was przychodzi, co się pojawia, ewentualnie jak pokazuje się partner lub partnerka w relacji. Karta kapłanki. Momento. Może matka lub teściowa chcą się wtrącać w Wasze sprawy w relacji albo w ogóle w Wasze wybory miłosne. Jak Wy się przedstawiacie? Karta siły. Osoby odważne, które wiedzą, czego chcą i dosyć pewne siebie. Rada dla Was. Czwórka mieczy z kolei. Jeszcze nie rozumiem do końca, o co tutaj może chodzić. Czego nie robić, czego raczej unikać. A, jest jeszcze jedna rzecz, słuchajcie. Być może ma ktoś romans z osobą, która... no nie chce, żeby ten romans był jawny, że tak powiem. Wypadałoby chyba sobie dać z tym spokój. No tutaj jest pustelnik i z przełożenia
królowa buław. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w ogólnym czytaniu był król buław. W ogóle sprawdzajcie też czytania dla swoich partnerów, partnerek, ewentualnie dla swoich znaków ascendentalnych, jeśli tutaj coś z Wami nie rezonuje. Zobaczcie, dla związków z przełożenia królowa buław mogłaby mówić o tym, że na pewno będzie tutaj dużo namiętności, chemii, fizyczności i cielesności w Waszych związkach. No, jeśli nie było, to nad tym trzeba popracować. Ale też w ogóle mam wrażenie, że tutaj troszeczkę za bardzo ego jest momentami pomiędzy Wami, zwłaszcza z tej drugiej strony. I też mam wrażenie, że właśnie jakaś kobieta może się tutaj wtrącać w Wasze sprawy. Jeśli chodzi o to ego, to no niewątpliwie to może być zazdrość. Dla singli z przełożenia królowa buław może pokazywać, że w tym miesiącu może być jak najbardziej ogniście i namiętnie. W ogóle pokazujecie się tutaj jako osoby dosyć takie postrzegane, jako pewne siebie, takie bardzo magnetycznie przyciągające właśnie tą swoją pewnością siebie. Tutaj niewątpliwie macie taką ikrę i iskrę i powiedziałbym, że jest to bardzo atrakcyjne. Szansa na romans jest na pewno. Zobaczcie, w ogólnej energii dla związków jest paź kielichów i on tutaj mógłby mówić, słuchajcie, że momentami jest pomiędzy Wami za mało konkretów, jest dużo takiego, dobra, machnijmy ręką, jakoś to będzie. Ewentualnie możecie mieć poczucie, że w momencie, kiedy zaczynacie rozmawiać o sprawach poważnych, to druga osoba po prostu troszeczkę ucieka i się dystansuje. Być może nawet tutaj jest w to zamieszany jakieś trunki, powiedzmy, chociaż niekoniecznie, może nie u wszystkich. Ogólnie rzecz biorąc, widzę tutaj raczej niezłą atmosferę pomiędzy Wami, ale taką nie za poważną. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Czyli, że jak wchodzicie na ważne tematy, to one się gdzieś rozmywają. W ogólnej energii dla singli ten paź kielichów jak najbardziej może mówić o tym, że jakaś nowa relacja tutaj może się pojawić, bo paź jest właśnie najmłodszą osobą w kartach i tutaj mógłby pokazywać jakiegoś adoratora, który być może jest młodszy od Was albo zapoznany podczas spotkań towarzyskich na zasadzie ze znajomymi z pracy, ze szkoły, z uczelni. Jak pokazuje się Wasz partner lub partnerka i zobaczcie, jest to karta kapłanki. A kapłanka może być matką, ewentualnie, właśnie powiedzmy teściową. I tutaj ktoś może mieć za duży kontakt, zbyt częsty kontakt ze swoją matką czy jakąś bardzo bliską osobą z rodziny. I to może Wam się momentami wydawać jako coś nienaturalnego, jak nieodcięta pępowina. Ewentualnie Wasza druga połówka tutaj może ukrywać w sobie dużo nieprzepracowanych, trudnych emocji, o których trudno jest jemu lub jej porozmawiać. To, co przychodzi do singli, to karta kapłanki i być może jest tak, że single są dosyć nieufne, dlatego że już kiedyś się sparzyły i teraz mogą taki płaszcz ochronny na siebie nakładać i w momencie, kiedy ktoś tutaj chce starać się o Wasze względy, to Wy po prostu wyciągacie żądło. I powiedziałbym, że trzeba by było się zastanowić, dlaczego ten płaszcz ochronny na siebie nakładacie. Być może wydaje Wam się, że wszyscy są tacy sami w cudzysłowie, a może po prostu podobnym osobom pozwalacie na podobne rzeczy. Tutaj po prostu, żeby nie wchodzić ze skrajności w skrajność. Jak Wy się pokazujecie w związkach? Jako karta siły, karta mocy, która przedstawia tutaj lwicę. Ona mi się zawsze kojarzyła z Małgorzatą z Mistrza i Małgorzaty. Moja ulubiona, jedna z ulubionych książek. I słuchajcie, ta karta niewątpliwie pokazuje Was jako osoby silne, konkretne, które wiedzą czego chcą, nie obawiają się zaznaczyć granic i to się bardzo przyda. Również w komunikacji z
waszymi partnerami i partnerkami, którzy mogą się wydawać troszeczkę bardziej zagubieni, albo na przykład bardziej unikający takich ważnych tematów, bo powiedzmy obawiają się przed sobą samymi przyznać do pewnych swoich słabości. Jeśli chodzi o single, no zobaczcie, wy jako karta siły i mocy, osoby, które są tutaj, to się bardzo łączy z królową buław. Obie z tych kart przedstawiają trygon ognia, czyli pokazujecie się tutaj jako osoby bardzo takie właśnie pewne siebie, konkretne, momentami troszeczkę nawet wystraszające innych swoją pewnością siebie, ale też tutaj jesteście osobami bardzo atrakcyjnymi, które zwracają na siebie uwagę i mam wrażenie, że dookoła was są osoby, które chcą was adorować. No, tylko czy sobie na to pozwolicie? Momento. Tutaj zobaczcie, w Radzie dla Związków jest 4 mieczy i to karta regeneracji, wyleczenia. I powiedziałbym tak, są pewne rzeczy, które należy wyjaśnić i je po prostu wspólnie przepracować. Jest to czas najwyższy. Również pomóc się otworzyć partnerowi lub partnerce, zwłaszcza jeśli mają tutaj jakiś problem, powiedzmy, z trunkami albo ze swoją rodziną, od której trudno jest im się zdystansować, nawet nie to, że odciąć. Tutaj też jest polecana wspólna terapia dla osób, które naprawdę czują, że potrzebują i od jakiegoś czasu mają w relacji takie sinusoidy. W Radzie dla singli jest 4 mieczy i właśnie jest to karta wyleczenia, zaleczenia, regeneracji. O co chodzi? Z przeszłością i z tym czarnowictwem, które w was się wykształciło na podstawie doświadczeń z przeszłości, no tutaj należy z tym popracować i po prostu, żeby nie było tak, że tutaj, jasne, ważne jest to, aby czuć się ze sobą dobrze, mieć ze sobą dobry kontakt, ze swoimi potrzebami, mieć fajne, ciekawe życie, ale żeby to nie było takim wypieraniem potrzeby bliskości. Wiecie, o co mi chodzi? Na zasadzie, że ja tu jestem pewny siebie, niezależny, dobrze mi jako singiel i nie potrzebuję podlotków. Super, ale żeby to nie było takim wypieraniem swoich potrzeb bycia po prostu w relacji. Poradzić sobie z przeszłością. Czego nie robić i czego unikać dla związków. Karta pustelnika. Powiedziałbym tak. Należałoby dać sobie więcej przestrzeni, więcej zaufania. Jedna strona musi mieć swoje sprawy, swoje pasje i hobby oraz druga, żeby wspólnie mogli stworzyć gdzieś zdrową relację, nie taką skupioną na uzależnieniu od siebie. Tutaj powiedziałbym, że separacja również mogłaby komuś pomóc, ale to już naprawdę takim relacjom w kryzysach. Tutaj niewątpliwie więcej przestrzeni należałoby sobie dawać i również momentów, aby ze sobą zatęsknić. Może wyjedźcie na urlop ze swoimi przyjaciółmi, a tam niech partner lub partnerka porobi coś innego. Czego nie robić, czego unikać dla singli? Karta pustelnika, no właśnie, takiego odgradzania się i nierandkowania z niechęci, z obawy, z czarnowictwa. Jeszcze jedna rzecz, bo tutaj zapomniałem powiedzieć, aby nie dawać szansy komuś, kto powraca. Nabroił, nazdradzał, albo nabroiła, nazdradzała. I tutaj nagle chce uwagi, atencji. Z tego rezygnować. Jeszcze jedna rzecz. A chyba tyle. Tak mi się wydaje. No dobra. Przejdźmy do czytania na pracę i finanse. I zobaczmy, jaka będzie ogólna energia dla was w lutym. Dwójka monet. Co do was przychodzi, co się pojawia?
Siódemka monet z kolei. Jak na razie dużo spokoju, ale też rozważność. Rozwaga. Co odchodzi do przeszłości? Wybaczcie, karta świata. Być może nie będzie jakiejś zmiany lub wyjazdu. Być może nawet zagranicznego. I ta zmiana w tym sensie, że na przykład nie zmienicie jeszcze firmy, bo może coś się uda w obecnym miejscu pracy. Jak wy się przedstawiacie? Paź mieczy. No ktoś, kto właśnie bardzo chętnie się rozwija, uczy, ewentualnie odkłada na rozwój lub naukę. A rada dla was? Karta czwórki kielichów i czego nie robić, czego unikać. Piątka mieczy i rycerz mieczy z przełożenia. No, dużo tych mieczy się pod koniec pojawiło, ale też jest sporo monet. I od razu powiem, czasami dostaję wiadomości w stylu: o, nie ma nic dla emerytów lub osób starszych. Słuchajcie, no tutaj jakby bycie na emeryturze nie wyklucza jakiegoś rozwoju, uczenia się, czy powiedzmy szukania nowych pasji. Wręcz przeciwnie, jest na to powiedzmy więcej czasu. I teraz tak, z przełożenia karta rycerza mieczy, który walczy w imię wyższych wartości, w imię swoich wartości. Jest taki bardzo honorowy i też dąży do tego, co jest dla niego ważne. O co chodzi? No, miesiąc niewątpliwie tutaj sprzyja, o, to jest to słowo, którego mi brakowało, sprzyja rozwojowi, sprzyja staraniu się o coś więcej, o coś lepszego, sprzyja rozmowom. Tutaj mam wrażenie w ogóle, że w tym miesiącu możecie podkreślić swoją pozycję w miejscu pracy. Na tym wam zależy. Zobaczcie, w ogólnej energii jest karta dwójki monet i jest to karta żonglera. I dla osób, które powiedzmy mają taką sytuację w pracy, że nie do końca się w niej dobrze czują, to tutaj mam wrażenie, że pokazujecie pracodawcom, że wy jednak chcecie czegoś więcej i że jesteście otwarci na szukanie sobie pracy w innym miejscu i to może ich troszeczkę zmobilizować, powiedzmy, do zaproponowania wam więcej. Dwójka monet też mówi o tym, że działacie bardzo rozważnie w tym miesiącu, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy. Dużo wam nie potrzeba, tak bym powiedział. To, co do was przychodzi, to karta siódemki monet, która przedstawia tutaj leśnego elfa odpoczywającego pod drzewem. I ta karta może mówić o cierpliwości, o takiej skrupulatności i o oczekiwaniu. O co chodzi? Według mnie pracujecie właśnie w dużym skupieniu, w spokoju, kończycie jedno zadanie, dopiero zabieracie się za drugie. I też bym powiedział, że właśnie ten miesiąc sprzyja zawalczeniu o sprawy, które należą wam się już od jakiegoś czasu. Momento. Na zasadzie miała być podwyżka, miał być awans, na razie nie ma, to ja troszeczkę spuszczam z tonu i nawet nie to, że się lenię, ale nie robię ponad siły. Ewentualnie tutaj też widzę odkładanie pieniędzy lub wykorzystywanie odłożonych pieniędzy na rozwój, na również rozwój zawodowy, jakieś szkolenia, coś dla siebie. Też, żeby może w przyszłości zarobić więcej. Do przeszłości odchodzi karta świata. I ona mogłaby mówić o
nowym etapie, o pewnego rodzaju zmianie. I jako że odchodzi do przeszłości, to wydaje mi się, że tak jakby odejścia z obecnego miejsca pracy na razie nie będzie. Ewentualnie wy właśnie tak jakby zostajecie i próbujecie osiągnąć więcej w obecnej pracy. Ewentualnie zastanawiacie się, co by tutaj sobie porobić, że tak powiem, na boku, którą ze swoich pasji wykorzystać, żeby na przykład trochę jeszcze na tym dorobić. Może, nie wiem, szydełkowanie albo powiedzmy, nie wiem, doradztwo czy opieka nad dziećmi. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako paź mieczy i paź mieczy jest osobą bardzo zmotywowaną, która jak najbardziej chce się rozwijać, ale też robi wszystko w swoim tempie. I tutaj bym powiedział, żeby mierzyć siły na zamiary. Ja bym powiedział, że jeśli chodzi o pracę i finanse, jest to dosyć spokojny miesiąc. Być może ktoś z Was dostanie też pewnego rodzaju propozycję o przeniesieniu się do innego działu w obecnym miejscu pracy. Nie to, że w ogóle inna firma czy coś takiego. I temu należy się przyjrzeć. Być może jeśli zdecydujecie się na odejście do innego działu, to będą chcieli Was w obecnym zatrzymać. W Radzie jest 4 kielichów i tutaj patrząc na całość rozkładu, ja bym powiedział, że wypadałoby spróbować jakichś nowych, innowacyjnych rozwiązań, bo momentami może Was łapać rutyna w pracy i właśnie dlatego może wypadałoby się zainteresować innym działem albo rozwojem swoich pasji czy hobby, powiedzmy po pracy. 4 kielichów mówi o tym, żeby przyjrzeć się jakiejś propozycji i też, żeby nie dać się robić w bambuko. Jeśli na razie nie będzie tej podwyżki i awansu, to wy też nie dawajcie z siebie 150%, czy nawet 100%. Czego nie robić, czego unikać? 5 mieczy, karta braku komunikacji. Powiedziałbym tak. Jeśli rzeczywiście rozglądacie się za pracą lub macie rozmowy kwalifikacyjne, to nie chwalić się o tym kolegom i koleżankom z pracy czy znajomym, póki jeszcze nic nie jest pewnego, bo mogą to obrócić przeciwko wam. Pieniądze lubią ciszę, też nie chwalić się jakimiś podwyżkami i jeśli ma być rzeczywiście komunikacja a propos zmian, to rozmawiać tylko z przełożonymi. Nie wtrącać w to innych osób. Tutaj też jest w ogóle informacja, żeby nie unikać rozmów o pieniądzach, o waszym wymiarze godzin i waszych obowiązkach. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Tutaj gdzieś podlinkuję czytania noworoczne, więc koniecznie sprawdzajcie. Zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go i wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.